Wczoraj wieczorem dotarłem już prawie nad Dunaj. Jestem prawie w Orszowej. Pozostaje tylko zjechać tam na dół. Za mną rozpościera się Dolina Dunaju. Jest tu piękny widok, dlatego rozbiłem tu obóz. I przez nikogo nie niepokojony elegancko przespałem całą noc. Za chwilę będę jechał tam, a potem tam i gdzieś tam z powrotem w stronę Rumunii. Pogoda jest dobra, co dobrze wróży, bo dziś ma być trudno. Tak jakby wcześniej nie było, ale dziś ma być trudniej niż trudno. No to zobaczymy. No to jestem. Trzeba teraz zmurzyć co dalej. Ale rzeka, trzeba przyznać, ma potężną szerokość. Jadę szukać śniadania. Ogólnie trzeba przyznać, że sama Orszowa nie jest chyba jakaś super najpiękniejsza, ale położona jest nieźle faktycznie, bo Dunaj tworzy tutaj formę takiego jeziorka, zatoki. Jest całkiem uroczo. Zobaczymy, czy kuchnia wydaje coś do jedzenia. Droga wiedzie samym brzegiem rzeki, dosłownie 10 metrów od wody. Chwilami jest fenomenalnie, jedzie się bardzo przyjemnie, słoneczko świeci, są milutkie zakręty, nic tylko jechać. Po parunastu kilometrach dojeżdżam w fenomenalne miejsce. Dunaj ma tutaj małą zatoczkę i skałę, w której 12 rzeźbiarzy alpinistów rzeźbiło przez 10 lat, albo odwrotnie, 10 przez 12 lat, rzeźbiło posąg ostatniego króla Dacji. Dunaj w tym miejscu zwęża się. Przy Orszowej był rozlany bardzo, bardzo szeroko. Tutaj jest dużo węższy, choć i tak jest imponująco szeroki. Widać tutaj te skały. Dość wysokie. Ja wracam w góry. Czas kontynuować podróż przez Rumunię. Dzisiaj byłem chyba w najniższym punkcie całej wyprawy. Według GPS-a wysokość, na jakiej się znajdowałem, to 90 metrów nad poziomem morza. A już wkrótce, zaraz potem, po nie za łatwym, ale też nie za trudnym, bo nie pada, podjeździe przez las, ląduję na wysokości prawie 1000 metrów. I co? I tu normalnie jakieś marsjańskie krajobrazy. Moja droga, teoretycznie przynajmniej, biegnie dotąd i tam. No ale coś się z nią stało. Coś tu ryją. Ciekawe, o co chodzi. Może odkryli tu jakieś złoto albo ropę. Wróciłem w góry. Całe szczęście, tutaj czuję się lepiej. Jadę teraz sobie szczytami, fajną, polną, offroadową drogą, która chwilami jest ciężka, a chwilami bardzo przyjemna. Zasięgu komórkowego nie brakuje. To nie Niemcy. LTE jest wszędzie, to Rumunia. Nie trzeba internetu wiadrami donosić. Po 45 km przez las wyjeżdżam w końcu na jakąś
asfaltową drogę. Droga ta wiedzie wzdłuż strumienia, a lokalni ludzie wymyślili sobie jakiś czas temu, że strumień jest na tyle silny, że postawią na nim młyny. Jest ich tu podobno 22. Należą do Światowego Dziedzictwa UNESCO i będę ich teraz szukał. Podobno do niektórych nawet da się wejść i zobaczyć, jak wygląda mechanizm. Droga, jak widać, jest wąska. Ciężarówka nie mija się sama ze sobą. Znalazłem wejście do jednego z młynów. Let's go and see. Niecnie ukryty w środku lasu. A ten jest niestety zamknięty. Widzę już, że ma kłódkę. A jeśli jest zamknięty, to znaczy, że jest używany. Tak napisali w przewodniku. Czyli będzie trzeba szukać kolejnych. Każdego dnia inny grażdanin ma możliwość korzystania z młyna. To ci dopiero wspólnota. No to nic dziwnego, że ten się nazywa Młyn de la Tunel. Jest kompletnie ciemno. Zajrzę do środka i spróbuję zaświecić latarką. Jestem właśnie w środku tunelu. Tam jest wlot. Tam spiętrzają wodę. Tutaj na górze widać, rusza się linka, która z młyna ciągnie prawdopodobnie jakąś zapadnię, która blokuje przepływ wody, żeby nastąpiło jakieś spiętrzenie, pewnie do napędzenia turbiny. A tam jest wylot. I tam też jest młyn. Tu widzimy wodę spływającą w korycie, która napędza wiatraczek. Wiatraczek, jak widać, ma wał, który idzie do góry i prawdopodobnie napędza żarna. Daleko nie trzeba było szukać. Ten jest otwarty. Ciekawe, co jest w środku. Turbinkę widać. Jest tam. Idę do środka. To jest on. Jest tu cały mechanizm. Tu się sypie. Tu się miele. No ładnie, ładnie. W przewodniku piszą, że taki młyn był w stanie zmielić nawet 140 kg ziarna w ciągu doby. Najciekawsze jest to, że do dzisiaj one są w użytku. Zajrzymy na tyły. Jak to wygląda? Tu nie ma tunelu. Tu jest rura. Ta rura ma to do siebie, że jest do niczego. Dobra. No to ładna zapora. No widok jest imponujący. Jak to mawiają, chwila nieuwagi i bums. Podnoszę, bo paliwo się leje. No i znowu na kołach. Jak zwykle łatwo nie było, ale zawsze może być trudniej. Stoi i pali, a przez chwilę nie chciała. Jadę dalej. Uważnie jadę dalej. Jadę sobie właśnie szczytem jakiejś górki. Droga pięknie prowadzi po grzbiecie. Znów widać góry. Bardzo ładna panorama. A tam daleko, po lewej stronie, gdzieś tu, widać Rowensko. Miejscowość, w której mieszkają Czesi. Zajechałem tam na chwilkę. Jak to zwykle u Czechów, wszystko zamknięte. Nikogo nie ma. I same auta na czeskich blachach.
Korek za korkiem normalnie, jak na Marszałkowskiej. Nie wiadomo, czy koń będzie chciał ustąpić. Będę negocjował. Jestem właśnie w Parku Narodowym Cheillerey, który skrywa w sobie dużo pięknych rzeczy. Ja dzisiaj byłem w stanie tylko odkryć ścieżkę z tunelami. Reszta wycieczek ma po kilka godzin. Nie jestem w stanie dzisiaj wszystkich zaliczyć. Miejsce, do którego na pewno warto wrócić. Warto. Zdjęcia tutaj widzę są na plakacie pokazane. Fajne miejsce. Jest kolejny tajny tunel. Może być ciężko zobaczyć, co jest w środku, ale spróbuję przejść na drugą stronę. Niezły czad. Wow. Ścieżka idąca tunelami. A to ci skarb. To dotarłem już do centrum Aniny. To jest dworzec. Dworzec nie byłby może aż taki niezwykły, gdyby nie to, że linia kolejowa powstała tutaj w 1863 roku. A to oznacza, że powstała tylko kilkanaście lat w ogóle po wymyśleniu kolei. Do dzisiaj nie została zelektryfikowana. Jeżdżą tu lokomotywy diesla. No niezły antyk. Co tu dużo mówić. Jadę właśnie ostatnim odcinkiem dzisiejszego dnia przez mroczny las. Jakiś ten las taki mroczny. Niby ładnie, ale jakoś tak dziwnie. I te dziwne drzewa. Jadę sobie spokojnie przez magiczny las. Gleba za glebą. Dzisiaj druga. A tu nagle tajemna, opuszczona wioska. Co ona tu robi? W Rumunii jest w ogóle strasznie dużo takich opuszczonych zabudowań w górach. Ciekawe, co to było wcześniej. Może po prostu ktoś tu mieszkał, już mu się znudziło. Jadę dalej. Do jeziora jeszcze podobno 7 km. Warto było na chwilę zbłądzić.